Jeżeli na osobę wypadał taki ziemniaczek, oczywiście przemarznięty, to było jedzenie. 4 dni były takie, że nic nie jadłem, bo nie było nawet takiego ziemniaczka. Mnie samemu wydaje mi się, że to, co pamiętam, to jest niemożliwe. Siedzimy przy odbiorniku, zasłonięte okna, pewnie, no prąd pewnie jeszcze był. Babcia, mama i ja i powtarzający się codziennie komunikat: Westerplatte jeszcze walczy. Westerplatte, i to było taka niesłychana otucha. Westerplatte jeszcze walczy. No a potem się powtarzało: Hel jeszcze walczy. Jak był alarm, wszyscy gdzieś się chowali, a ja usłyszałem samoloty, więc jakoś się wymknąłem dorosłym, położyłem na parapecie, wychyliłem na zewnątrz, był parter. I zobaczyłem nadlatujące samoloty z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach. Otworzyły się klapy i posypały się, i wypadły bomby. No wszystko się zatrzęsło i jedna z tych bomb po sąsiedzku zabiła konia. I ja wtedy po raz pierwszy przysięgłem, że jak dorosnę, to bolszewikom za tego konia odpłacę. A drugi raz, jak nas wywieźli. 13 kwietnia mama była gdzieś na mieście, ja byłem z babcią w domu, przyjechało NKWD, no i robiło rewizję. No i w ogóle kazało się: sobierajcie. Podjechali furą, tą ekipę wspomagał, chwała Bogu, Żyd, który sobie zapakował 2 worki butów, ale kazał nam wziąć maszynę do szycia, maszynkę do mięsa, obraz Matki Boskiej, torbę tam soli i cukru. No i to wszystko jechało w jednym koszu, się wymieszało. Szkło dało się rozdrabnione odcedzić, ale cukru od soli nie. Zapakowałem w jakiś pewnie ręcznik czy coś, misia i jeszcze jakieś tam zabawki. Aha, misia i psa wypchanego. I krzyczałem, że nie dam. No to machali ręką. No a ja się pętałem między nogami i wiedziałem, gdzie są cenne rzeczy. Oczywiście obligacje nie uważałem za cenne, więc zostały. Ale wyciągnąłem zdjęcie ojca w paradnym mundurze porucznika marynarki z lampasami. No i to ładowałem między te zabawki, a jak cię którego nie dam. No i zapakowałem to na tą furę i tak dojechało. I jeszcze czekaliśmy na mamę. Czekaliśmy na mamę, bo nie przychodziła. Okazało się, że mama poszła na miasto, pewnie na zakupy, zdobyć coś do jedzenia i zobaczyła, że ludzi wywożą, to poszła do katedry modlić się za tych wywożonych. A jak przyszła, to już siedzieliśmy na furach i tylko czekaliśmy na mamę. Zawieźli nas do wagonu, normalny wagon towarowy, 2 półki z nieheblowanych desek. Mieli miejsce na tej dolnej, ale to piętro wyżej mieszkały 2 siostry Mielczarkówne, które pozwalały mi wleźć tam do nich i wyglądać przez szpary w zabitym oknie. I tak widziałem Ural, pierwsze góry, jakie zobaczyłem w życiu. Po 3 tygodniach dojechaliśmy do Kokczetawu, podjechały ciężarówki, więc żeśmy wzięli swoje tobołki, załadowali na ciężarówkę i jechaliśmy gdzieś 100 kilometrów przez step. Aż dojechaliśmy
do wsi Imantaw, Arek Bełecki rejon. I samochód jechał ulicą Lenińską oczywiście, bo to była jedyna ulica. I co jakiś czas stawał. Stawał i wtedy ta rodzina od strony klapy z tyłu zabierała swoje manatki i wysiadała. I tam nie było do pojęcia zostawić kogoś na dworze, no bo jak przechodziło w zimie 60 stopni, no to nie wiadomo, że nie przeżyje. No więc ci, przed których chałupą nas wygrozili, no to ponieważ to był piętistiennik, czyli dwuizbówka, no to nam jedną izbę oddali. Były dwa kołchozy, bo Imantaw przedzielała rzeczka i po orograficznie prawej stronie był kołchoz Aryman tatarski, a po lewej stronie był kosztum kołchoz imienia Woroszyłowa. Z tym, że bolszewicy nie wiedzieli, że Aryman to jest perski bóg zła. To mieliśmy taką drobną uciechę. Warunki geograficzne były takie. Najniższa zmierzona temperatura minus 64. Natomiast w lecie jajko zakopane w piasku się gotowało. Praca była w kołchozie, czyli nie bezpłatna. Rozliczenie było tak, że jeżeli kołchoz wykonywał plan, to nadwyżka była dzielona między kołchoźników. A jeżeli kołchoz nie wykonał planu, to kołchoźnicy musieli dopłacić. Takim oparciem była maszyna do życia. Od rewolucji, czyli od 18 roku, jak twierdzili miejscowi, nie było dostaw tkaniny. No więc każdy strzępek tkaniny był na wagę złota. Natomiast jak było z wyżywieniem? U nas nie było głodu, znaczy w Imantawie, bo nikt nie umarł. Puchli z głodu, ale nie umierali, czyli głodu nie było. Natomiast jeżeli na osobę wypadał taki ziemniaczek, oczywiście przemarznięty, czyli to było jedzenie. 4 dni były takie, że nic nie jadłem, bo nie było nawet takiego ziemniaczka. Mnie samemu wydaje mi się, że to, co pamiętam, to jest niemożliwe. No w każdym razie, jak określałem, wygrałem ten etap bitwy ze Stalinem, bo przeżyliśmy wszyscy. Babcia też. Mieliśmy dobre stosunki z Tatarami, bo oni też byli na zsyłce. Zresztą po tatarsku mówiłem, bo sąsiadka w moim wieku nie umiała po rosyjsku, to się od niej nauczyłem tatarskiego. Co było niesłychanie korzystne w tym handlu wymiennym. I w 1941 roku, w czerwcu już był solidny upał, naraz euforia. Ludzie rzucają sobie na szyję, gratulują, wielka entuzjazm radości. No więc ja chodzę ciągle, co się stało. Hitler napadł na Związek Radziecki, czyli Hitler Związek Radziecki pokona i wrócimy do Polski, a miejscowi Hitler pokona Stalina i zniesie kołchozy.